Witam Was, moi kochani widzowie, witam Was, moje kochane dusze. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć historię, która z pozoru jest banalna, zwykła, codzienna, a tak naprawdę obnaża, jak bardzo ten świat jest chory, źle zaprojektowany i sterowany przez ludzi, którzy nigdy nie ponoszą konsekwencji swoich decyzji. Przez system, w którym zwykły człowiek zawsze jest na dole, a odpowiedzialność magicznie znika gdzieś po drodze. Kupiłem sobie pada do PlayStation 5 na eBayu. Zwykły zakup. Sprzedawca wysłał paczkę. I tutaj zaczyna się cyrk, bo ja tej paczki nie otrzymałem. Kurier Evri dostarczył ją pod zły adres. I teraz uwaga, w teorii ta historia powinna zakończyć się w tym miejscu. Prosto, logicznie. Kurier wraca do miejsca, gdzie źle dostarczył paczkę, odbiera ją i następnego dnia dostarcza do mnie. Koniec tematu, bo przecież kurier zazwyczaj obsługuje ten sam rejon. Wie, gdzie był, wie, gdzie popełnił błąd. To nie jest rakieta kosmiczna, to jest zwykła paczka, ale to jest teoria. Praktyka wygląda zupełnie inaczej. W praktyce zaczyna się ping-pong odpowiedzialności, zrzucanie winy, umywanie rąk i chaos. Ludzie pracujący w firmach kurierskich są wrzuceni w system, w którym zarabiają grosze, pracują jako samozatrudnieni, jeżdżą starymi, ledwo żyjącymi samochodami, liczą każdy litr paliwa, każdy rachunek za prąd, gaz i jedzenie, a mimo to system wmawia im, że to dobra praca i że dobrze zarabiają. I najgorsze jest to, że wielu z nich w to wierzy. Na samej górze tego łańcucha ludzie liczą zyski, kupują kolejne domy, inwestują, a na dole zwykły człowiek zostaje sam z problemem, który nie jest jego winą. Ja zrobiłem wszystko od razu. Skontaktowałem się ze sprzedawcą, z eBayem, z kurierem. Zrobiłem dokładnie to, co system każe robić, a mimo to zostałem z niczym. I to mnie dobija najbardziej, bo kiedy patrzę na to, jak skonstruowany jest ten świat, jak bardzo jest oderwany od logiki, empatii i odpowiedzialności, to naprawdę potrafi rozwalić psychikę. To nie jest abstrakcja, to są realne konsekwencje. Stres, lęk, bezsenność, poczucie bezsilności. Człowiek próbuje żyć normalnie, a system dzień po dniu pokazuje mu, że jest tylko numerem w tabelce. W tym filmie opowiem Wam dokładnie, krok po kroku, jak ta historia wyglądała naprawdę, bez upiększania, bez marketingowej bajki, a na końcu dodam swój własny komentarz, taki, którego raczej nie usłyszycie w mainstreamie, bo czasem trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Kupiłem pada do PlayStation 5 na eBay za 45 funtów, razem z wysyłką. Normalny zakup, normalna cena, żadna okazja z kosmosu, wszystko legit. I wtedy zaczęła się cała historia. Na eBay jest jasno pokazane, że mam wykupioną Buyer Protection i zapłaciłem Protection Fee. Na oficjalnej stronie eBay Money Back Guarantee jest czarno na białym napisane, że jeśli nie otrzymam produktu, to otrzymam zwrot pieniędzy. Procedura jest prosta, kontakt ze sprzedawcą, a jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, eBay ma oddać pieniądze. 13 grudnia czekałem na paczkę, niestety jej nie otrzymałem. Dostałem powiadomienie, że przesyłka została dostarczona, ale niczego nie było pod moimi drzwiami ani w moim domu. Nie odebrałem paczki i nie miałem jej w swoim posiadaniu. Od razu po powiadomieniu wyszedłem sprawdzić okolice domu i zapytałem sąsiadów. Nikt nie widział mojej paczki i nikt jej nie odebrał. Zrobiłem wszystko, co mógł zrobić odbiorca, mimo że nie jest to mój obowiązek. To nie ja zamawiałem usługę kurierską i nie ja odpowiadam za błędną dostawę. Od tego momentu stało się jasne, że paczka została źle doręczona. Ten moment pokazuje, jak dziś działa system dostaw w Wielkiej Brytanii. Kurierzy są często na samozatrudnieniu, rozliczani za ilość, nie za jakość. Im szybciej odhaczą paczkę jako dostarczoną, tym lepiej dla nich. Nikt nie sprawdza, czy to faktycznie właściwy adres, czy właściwe drzwi. Liczy się tylko status w systemie Delivered. Jeśli paczka trafi nie tam, odpowiedzialność znika. Kurier umywa ręce. Od razu po tym, jak zobaczyłem, że paczka jest oznaczona jako dostarczona, napisałem do sprzedawcy. Wyraźnie poinformowałem go, że przesyłka została doręczona na zły adres i że nie otrzymałem produktu. Poprosiłem, żeby zgłosił sprawę do eBay oraz do Evri, ponieważ to jest błąd kuriera i wymaga natychmiastowej reakcji.
Równocześnie założyłem sprawę na eBay jako item not received, dokładnie zgodnie z procedurą Buyer Protection. Od samego początku działałem szybko, jasno i zgodnie z zasadami platformy. Sprzedawca odpisał, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za przesyłkę. Stwierdził, że to nie jest jego problem i że mam sobie radzić sam. Zamiast zgłosić błąd do firmy kurierskiej, całkowicie odmówił pomocy i przerzucił odpowiedzialność na mnie jako kupującego. To zachowanie było skrajnie nieuczciwe i sprzeczne z zasadami sprzedaży oraz Buyer Protection. Po 2 dniach eBay stwierdził, że nie przysługuje mi zwrot pieniędzy, mimo że produkt nigdy fizycznie nie znalazł się w moim posiadaniu i nie został dostarczony pod mój adres. Napisałem następną wiadomość do sprzedawcy, informując, że nadal nie mam paczki oraz złożyłem apelację do eBay. Wysłałem dokładne zdjęcia mojego domu oraz zrzuty ze strony Evri, które jednoznacznie pokazują, że paczka została dostarczona do zupełnie innego budynku. Pomimo, że nie jest to moim obowiązkiem, po raz kolejny chodziłem po sąsiadach, próbując odnaleźć paczkę. Efekt był ten sam. Nikt jej nie otrzymał i nikt jej nie posiada. Sprzedawca odpisał, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za przesyłkę, stwierdził, że to nie jest jego problem i że mam sobie radzić sam. Zamiast zgłosić błąd do firmy kurierskiej, całkowicie odmówił pomocy i przerzucił odpowiedzialność na mnie jako kupującego. To zachowanie było skrajnie nieuczciwe i sprzeczne z zasadami sprzedaży oraz Buyer Protection. Zadzwoniłem do eBay i próbowałem wyjaśnić sprawę telefonicznie. Powiedziano mi wprost, że apelacja nic nie da, bo w systemie widnieje status Delivered. Po rozmowie dostałem oficjalnego maila od eBay Customer Service. W mailu eBay napisał, że według nich przesyłka została dostarczona 13 grudnia przez Evri i że sprzedawca przedstawił ważny numer śledzenia, co dla eBay jest wystarczającym dowodem doręczenia. Na tej podstawie sprawa została zamknięta na korzyść sprzedawcy, mimo że ja produktu fizycznie nie otrzymałem. W dalszej części maila eBay zasugerował mi, żebym jeszcze raz sprawdził okolice domu, drzwi, szopę i zapytał sąsiadów, mimo że dokładnie to już zrobiłem wcześniej. Zasugerowano mi również, żebym ponownie skontaktował się ze sprzedawcą oraz z firmą kurierską, mimo że sprzedawca odmówił pomocy, a Evri jasno wskazało, że to nadawca powinien zgłosić reklamację. Na końcu eBay zaproponował mi rozwiązania na przyszłość, takie jak odbiór w punkcie, lockbox czy click and collect, zamiast realnie rozwiązać problem, który już się wydarzył. W praktyce oznaczało to jedno: nie mam produktu, nie mam pieniędzy, a odpowiedzialność została całkowicie zrzucona na kupującego. Dzień później otrzymałem kolejną wiadomość z eBay. Poinformowano mnie, że apelacja została odrzucona, mimo że przedstawiłem dowody, że nie mam paczki. Nie wzięto pod uwagę zdjęcia dostawy do innego domu, ani faktu, że produktu fizycznie nie otrzymałem. Decyzja została oparta wyłącznie na statusie Delivered w systemie, a nie na rzeczywistym doręczeniu. W tym momencie stało się jasne, że Buyer Protection nie zadziałało, mimo spełnienia wszystkich warunków. Tego samego dnia napisałem również do firmy kurierskiej Evri i założyłem oficjalną sprawę dotyczącą zagubionej przesyłki. Przekazałem numer śledzenia i poinformowałem, że paczka została oznaczona jako dostarczona, ale nie trafiła do mnie. Evri potwierdziło przyjęcie zgłoszenia i nadanie numeru sprawy do dalszego dochodzenia. Na tym etapie zrobiłem wszystko, co mógł zrobić odbiorca, mimo że to nie ja byłem stroną umowy z kurierem. Tego samego dnia napisałem również ponownie do sprzedawcy. Poinformowałem go jasno, że nie otrzymałem przesyłki i że to on odpowiada za usługę dostawy, ponieważ to on zawarł umowę z firmą kurierską. Napisałem, że jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana i nie otrzymam produktu lub zwrotu pieniędzy, będę zmuszony wystawić negatywny komentarz zgodny z przebiegiem transakcji. W odpowiedzi sprzedawca odpisał tylko jedno zdanie: good luck. To była jego jedyna reakcja na brak produktu, brak zwrotu pieniędzy i błąd dostawy. Wystawiłem sprzedawcy negatywny komentarz, opisując dokładnie przebieg całej sytuacji: brak przesyłki, brak pomocy i odmowę odpowiedzialności.
Mimo to komentarz nigdy nie pojawił się w jego profilu, a jego konto dalej pokazuje stuprocentowo pozytywną historię. Po tym jasno poinformowałem sprzedawcę, że nie będę się z nim dalej kontaktował, ponieważ nie zamierzam tolerować takiego sposobu traktowania kupującego. Na tym etapie zakończyłem wszelką komunikację, bo sprawa została całkowicie zignorowana z jego strony. Ponieważ wcześniejsza sprawa została odrzucona, założyłem nowy case jako zwrot. Skoro według systemu eBay przesyłka została dostarczona, to uznałem, że mogę ją zwrócić. Wyjaśniłem jasno, że niczego fizycznie nie otrzymałem, więc nie mogę zwrócić przedmiotu. Napisałem, że jedyne co otrzymałem to zdjęcie z Evri, przedstawiające dostawę do innego budynku, nie na mój adres. Zaznaczyłem, że dokładnie to mogę zwrócić, ponieważ to jest jedyna rzecz, jaką faktycznie dostałem. Wskazałem również, że przedmiot jest niezgodny z opisem, bo zamiast kontrolera PlayStation otrzymałem zdjęcie błędnej dostawy. W tym momencie sprzedawca pokazał swoją prawdziwą twarz. W odpowiedzi na nowy case napisał do mnie wiadomość, w której odmówił jakiejkolwiek odpowiedzialności, wyśmiał sytuację i użył obraźliwego języka wobec kupującego. Napisał wprost, że nie odda żadnych pieniędzy i że błąd kuriera go nie interesuje. Zamiast próby rozwiązania problemu pojawiły się wyzwiska i agresja słowna. Ta wiadomość jasno pokazuje, z jakim podejściem do klientów mamy tu do czynienia. Kilka dni później dostałem odpowiedź od firmy kurierskiej Evri. Potwierdzili, że po moim zgłoszeniu skontaktowali się z kurierem i rozpoczęli dochodzenie. Poprosili mnie, żebym jeszcze raz sprawdził dom, sąsiadów i możliwe miejsca dostawy, mimo że dokładnie to zrobiłem już wcześniej. Odpisałem jasno, że paczka nie została odnaleziona, nie trafiła na mój adres i nie jest w moim posiadaniu. Na tym etapie było już oczywiste, że zrobiłem wszystko, co mógł zrobić odbiorca, a sprawa dalej utknęła między systemami. Kilka dni później dostałem oficjalną odpowiedź od firmy kurierskiej Evri. Potwierdzili, że paczka nie została odnaleziona i że sprawa jest przedmiotem wewnętrznego dochodzenia. Napisali wprost, że skontaktują się ze sprzedawcą, bo to on jest stroną umowy i to do niego należy dalsze działanie. Jednocześnie zaznaczyli, że ewentualne kolejne kroki muszą być ustalone ze sprzedawcą, nie ze mną. To oznacza jedno: kurier potwierdził problem, ale odpowiedzialność za zwrot pieniędzy spoczywa na sprzedawcy, a nie na kupującym. Po otrzymaniu potwierdzenia od Evri eskalowałem sprawę bezpośrednio w eBay. Wybrałem opcję, że nie da się rozwiązać sprawy ze sprzedawcą, ponieważ odmówił pomocy i odpowiedzialności. W opisie jasno napisałem, że nie otrzymałem produktu, a jedyne co dostałem to zdjęcie błędnej dostawy. Dołączyłem dowody, odpowiedź Evri o nieodnalezionej paczce oraz wiadomości sprzedawcy. Złożyłem formalne żądanie pełnego zwrotu pieniędzy w ramach eBay Money Back Guarantee. Dzień później eBay zaakceptował zwrot na podstawie informacji, które podałem w case. Uznano, że jedyną rzeczą, jaką otrzymałem, było zdjęcie błędnej dostawy, a nie fizyczny produkt. Na tej podstawie system eBay przyjął zwrot i pozwolił kontynuować procedurę odzyskania pieniędzy. Była to pierwsza decyzja eBay, która faktycznie odniosła się do tego, co naprawdę otrzymałem. W kolejnym kroku wysłałem wszystkie dowody, jakie miałem. Przekazałem screeny z eBay, wiadomości od Evri potwierdzające, że paczka nie została odnaleziona oraz zdjęcie błędnej dostawy. Dołączyłem także kopię wiadomości do sprzedawcy, w której jasno poprosiłem go, żeby sam zajął się sprawą z Evri, tak jak przewidują zasady i prawo. Na tym etapie wszystko było udokumentowane i przekazane zgodnie z procedurą. Z mojej strony sprawa została wykonana w całości i zgodnie z faktami. Następnego dnia wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Przyszedł do mnie sąsiad i wręczył mi paczkę. Okazało się, że kurier zostawił ją u niego, bez żadnej informacji, bez awiza, bez powiadomienia. W tym momencie paczka z padem do PlayStation faktycznie do mnie trafiła. Od razu napisałem do sprzedawcy, że otrzymałem przesyłkę i że nie potrzebuję już zwrotu pieniędzy. Poinformowałem go też, że skontaktuję się z eBayem, żeby zamknąć sprawę zgodnie z prawdą, bo niezależnie od wszystkiego uczciwość jest ważniejsza niż systemowe absurdy.
Ten cyrk jeszcze chwilę potrwał, bo system już był rozpędzony. eBay oddał mi pieniądze, mimo że ja w tym momencie nie chciałem już żadnego zwrotu, bo produkt ostatecznie do mnie trafił. I właśnie tutaj najlepiej widać absurd całej sytuacji. System poszedł swoim torem, mimo że rzeczywistość zdążyła się już zmienić. I wtedy nastąpił zwrot akcji. W momencie, gdy pieniądze zostały zwrócone, sprzedawca nagle zmienił ton. Z osoby ignorującej problem stał się miły, uprzejmy i zaczął pisać, że to nie fair. Jakby dopiero teraz zobaczył całą sytuację z innej perspektywy. Sprzedawca mógł zareagować normalnie i po ludzku na samym początku. Zamiast tego wybrał ignorowanie problemu, aż do momentu, w którym system obrócił się przeciwko niemu. I ta ignorancja wróciła dokładnie w takiej formie, w jakiej zawsze wraca, przez case'y, zamieszanie i konsekwencje, których dało się łatwo uniknąć. W tym momencie sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej absurdalna. Sprzedawca napisał do mnie wiadomość pełną agresji, oskarżeń i wyzwisk. Stwierdził, że jestem oszustem, że próbuję coś ugrać i że karma do mnie wróci. I tu warto się na chwilę zatrzymać, bo kiedy ja nie miałem pada, kiedy paczka była źle dostarczona, a ja prosiłem o pomoc, jego jedyną reakcją było krótkie "Good luck with eBay". Wtedy wszystko było w porządku. Wtedy to ja miałem problem, stres, niepewność i stratę pieniędzy. I to nie było dla niego żadnym problemem. Ale w momencie, gdy system ruszył dalej, gdy eBay zwrócił pieniądze, a on sam doprowadził do tej sytuacji swoją biernością, nagle narracja się odwróciła. Nagle stałem się winny. Nagle to do mnie miała wrócić karma. A prawda jest taka, że od samego początku działałem uczciwie. Zgłaszałem problem od razu. Kontaktowałem się z eBay i z Evri. Poinformowałem sprzedawcę, gdy paczka się odnalazła. Nie chciałem ani przedmiotu i pieniędzy jednocześnie, ani żadnej nieuczciwej korzyści. To nie karma wróciła do mnie. To konsekwencje ignorancji wróciły do niego. Bo jeśli ktoś przez cały czas mówi, to nie mój problem, to w końcu system odpowiada dokładnie tym samym i nagle okazuje się, że odpowiedzialność jednak istnieje, tylko przyszła za późno. Na sam koniec chcę powiedzieć coś więcej niż tylko podsumowanie tej jednej historii. Bo to nie chodzi wyłącznie o paczkę, o eBay, o kuriera czy o jeden zepsuty system. To wszystko jest tylko symbolem czegoś znacznie większego. My, dzieci Ziemi i kosmosu, wyrażamy sprzeciw wobec systemów, które są budowane przeciwko człowiekowi, wobec struktur opartych na chaosie, braku odpowiedzialności i przerzucaniu winy na najsłabszych, wobec mechanizmów, w których nikt do końca nie wie, kto za co odpowiada, a konsekwencje zawsze spadają na zwykłych ludzi. Żądamy natychmiastowej manifestacji świata ziemskiego, który jest poukładany, przejrzysty i logiczny. Świata, w którym każdy zna swoją rolę, w którym błąd nie jest zamiatany pod dywan, tylko naprawiany, w którym system wspiera człowieka, a nie działa przeciwko niemu. To nie jest żadna utopia, to jest absolutne minimum zdrowego rozsądku. Chcemy świata, w którym empatia jest fundamentem, a nie wyjątkiem. Świata, w którym technologia służy ludziom, zamiast ukrywać odpowiedzialność za procedurami i automatycznymi odpowiedziami. Świata, w którym praca daje godność, a nie wypalenie, lęk i poczucie bezsilności. Świata, w którym komunikacja jest jasna, a zasady są zrozumiałe dla wszystkich. Wysyłamy dziś jasny sygnał do zbiorowego, kolektywnego umysłu. Nie zgadzamy się na stare schematy. Nie zgadzamy się na systemy oparte na chciwości, ignorancji i chaosie. Nie zgadzamy się na świat, w którym normalność stała się luksusem. Manifestujemy nową ziemię. Ziemię, w której takie sytuacje po prostu się nie zdarzają, bo systemy są mądre, przejrzyste i ludzkie. Ziemię, w której wszystko jest na swoim miejscu. Ta zmiana już się dzieje, czy ktoś tego chce, czy nie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Dbajcie o siebie, zachowujcie świadomość i nie zapominajcie, że mamy realny wpływ na świat, w którym żyjemy. Do zobaczenia w kolejnym materiale.